Witam serdecznie, Aleksander Wojtysiak, Między Światami, życie na Filipinach. Dzisiaj niedziela, także dzisiaj dzień odpoczynku, ale to nie znaczy, że nie mogę Wam czegoś pokazać. I coś Wam pokażę. Udamy się do kościoła w Lazji i do klasztoru. Oba te obiekty są wpisane na listwę Dziedzictwa Narodowego Filipin, ale to potem o tym porozmawiamy. Na samym wstępie, jak zwykle, dziękuję za Wasz odbiór, czyli za wszystkie komentarze, za wszystkie lajki, no i za wszystkie subskrypcje. Dziękuję wszystkim osobom, które zdecydowały się subskrybować ten kanał. Pod koniec filmu przelecimy się trochę po statystykach tego kanału, bo na chwilę obecną wyrównaliśmy. 50% widzów ogląda mnie z subskrypcją i 50% bez subskrypcji, także bardzo ładnie to podgoniliśmy. Nie ma co przedłużać, wsiadamy w samochód i jedziemy do Lazji. Krótkie przebitki z drogi. A może zrobię timelapsa z całej drogi? Zobaczymy. Wy też zobaczycie za chwilę. Jedziemy. Nagramy całą drogę od nas do Lazji. Wiadomo, znacznie ją przyspieszę, ale zobaczycie, że to wcale nie jest tak daleko. Jedzie się dosłownie mniej niż 10 minut. Także jedziemy.
przejazd i zaraz wracam. Po mojej lewej stronie mamy kościół, a po prawej mamy klasztor. I za chwilę trochę wam opowiem o tych przybytkach, bo kościół San Isidro Rablador w Lazji, tutaj gdzie jesteśmy, na wyspie Siquijor, to przykład architektury neoklasycznej z okresu hiszpańskiego kolonializmu na Filipinach. Parafia tutaj została założona w 1857 roku, a obecna struktura, ten kamień, który widać, został ukończony w 1984 roku. Budowa powstała z wykorzystania kamieni morskich, koralowców oraz drewna, co nadaje jej ten unikalny charakter, dlatego został wpisany na listę Filipińskiego Dziedzictwa Narodowego i został uznany za dziedzictwo narodowe dopiero w 1972 roku. Nad drzwiami mamy Anno Domini 1884, jak przed chwilą wspomniałem. Wejdziemy do środka. Ściągniemy czapkę. Przyklękniemy i możemy sobie wejść. No więc cała baza tego kościoła została wymurowana, tak jak mówiłem, z kamieni morskich i z koralowca. A jeżeli chodzi o konstrukcję, jest to twarde drewno. Podłoga również wygląda jak mahoń poprzekładany z czymś. Ten ciemny to domyślam się, że mahoń. Nie widać tutaj takiego przepychu jak w Polsce. Dużo złota tutaj nie ma. Złotem ten kościół nie ocieka. Jak widać jest dość spory, bo to główny kościół tutaj w Lazji. No, coś mi spadło do kłata, jakiś gdzieś w bok. Podejdziemy pod sam ołtarz i pod ołtarze po bokach. Okej, babe. Proszę o niedotykanie. Sigur. No jest napisane, przez którą familię był sponsorowany. Sponsorowana konkretna figura. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o kościół w środku. Kopuła, podwyższone sklepienie. O. Tutaj jedna grzesznica. One sinner is sitting. Idziemy teraz na zewnątrz. Naprzeciwko tego kościoła, jak wam pokazywałem na początku, znajduje się klasztor w Lazji i jest to jeden z największych klasztorów zbudowanych podczas hiszpańskiego panowania. Parter budynku, tak jak tutaj, wniesiony z grubych kamiennych ścian, natomiast piętro też jest wykonane z drewna. W przeszłości klasztor jak to klasztor pełnił funkcję miejsca wypoczynku dla duchownych, a obecnie mieści się tam Muzeum Dziedzictwa Siquijor, w którym przechowywane są cenne relikwie i artefakty kościelne. Zaraz wam to pokażę. Oba te obiekty zostały wpisane na listę Narodowego Dziedzictwa Filipin. Tam widać klasztor po drugiej stronie.
Yes, we will go. Idziemy teraz do klasztoru. Mogę już sobie założyć swój kapelutek. I na co jeszcze warto zwrócić uwagę? Zobaczcie na te akacje. One też dodają tego miejscu takiego historycznego odczucia. Jakie one mają wielkie pnie. Tutaj jedna, tam druga, tam widać kolejną. Nie wiem, ile ten dzień może mieć w przekroju. Powyżej 5 metrów. They really developed it. Zobaczcie na te piękne drzewa. The trees are beautiful here. No, myślę, że te drzewa mają co najmniej tyle, ile ma ten kościół i klasztor. The No to jest... oldest convent in Egypt. It's not the oldest. In the whole Asia. It's not the oldest. It is. What's the oldest? Convent. Convent. You know what's a convent? Where the priests and the It's one of the biggest, but it's not the oldest one. convent? Dobrze, zapłaciliśmy za wejście i wchodzimy. Pierwsze co, wielkie, solidne, drewniane drzwi. Mahoniowe, widać, że mahoniowe. Kamienna posadzka, pewnie też jakiś kamień morski. Albo, nie wiem, widzicie, piętro, solidne, twarde drewno. Wejście tutaj kosztuje 30 peso za osobę. Understands the testament of Master Filipino craftsmen in stone and woodwork. Need to read louder. It's coral stones, limestone, rubbles. Yeah, the first floor is Scholar Stone and over it's hardwood. Podłoga też wydaje się... Nie wiem, co to jest za gatunek ten jasny, ale ciemny to wydaje się, że to jest mahoni. I zrobiony parkiet. You know they live in the night. I klasztor został przekształcony w Muzeum właśnie Narodowe Filipin, Siquijoro, gdzie jest bardzo dużo informacji. O, plecionka, taka jak u nas w domu będzie. Tutaj księgi Bautismo from the Baptism of Filipino people. Yeah, Baptist registers. Each book contains official church records of baptism of a particular period since 1857. The Hermitage. Tak, to są oryginalne rękopisy, jeżeli chodzi o chrzest. Od 1857 roku. Oryginalne rękopisy. A co najciekawsze, zobaczcie, to jest na taśmie. Także jakby był tu jakiś gagatek, to mógłby sobie taki historyczny dokument po prostu wziąć i tyle. Słabo zabezpieczone. It's not really safe. You can like open it and take it. It's just with tape. Look. Dużo zdjęć, które wymagają, widzę tutaj pomocy sztucznej inteligencji, żeby je zachować, albo są po prostu tylko kopie. Mam nadzieję, że są tylko kopie. Yeah, probably the press in the old times was resting here on the chair. And the nuns were here. You pull it. Szkoda, że nie mają opisów, nie mają kartek, z którego są roku, bo tak jak widzicie, są zębem czasu nadgryzione, także też na pewno są to dość stare rzeczy. Tutaj jest opis. Ale nie ma napisane, z którego to jest roku. These are the Spanish influence.
krzyż i korona cierniowa, gwoździe. No, do biczowania się z gwoźdźmi niezbyt przyjemne, myślę, musi to być. Why she look so sad? Because she is a sinner. Without arms. Oh, they've been a while on Philippines because they are from. Yeah, they are Filipinos. Trochę opalona ta rodzinka tutaj, ale to widać, że już na Filipinach chwilę byli. You, me, and Rosie. Aha. It's a boy. This baby Jesus. No tutaj macie drewnianą figurę i zobaczcie, jak ona jest uszkodzona przez insekty. Ale zapewne... This is Joseph. Yes, you're right. Święty Józef na łożu śmierci. O, jeszcze nie znaleźliśmy papieża Polaka. Łacina. Yes, we have a picture here. Tak, mieliśmy tu robione zdjęcie. Musiałem zmienić baterię, ale w tej sali zobaczyliśmy już wszystko. Idziemy się przejść dookoła, bo jakbyśmy na wakacjach też nie przyszliśmy tutaj dokładnie wszystkiego dookoła. No ale ma to... Jest to w całkiem niezłym stanie, jak na tyle lat to drewno. Podłogi pewnie też były wymieniane po czasie, ale widać, są bardzo stare. O dziwo, aż tak bardzo nie skrzypią. No, tutaj jest odblask, żeby nikt krzyż nie uderzył, jak po drodze będzie szedł, czy nie wiem, co robią z tą figurą. Dobrze, idziemy się przejść jeszcze dookoła, zobaczymy, co uda się tu jeszcze zobaczyć. Wyszliśmy z tamtej sali, o tu idzie żona. Smile! Smile! Comfort room is there. Na dole jest toaleta. Tutaj był ogród. Tutaj sobie księża i zakonnice odpoczywali zapewne. No, tutaj udokumentowane, jak na Filipinach. Lubią się pochwalić, że coś było robione. Nawet w Polsce jest to samo, też się chwalimy, że było coś robione. There's an area I haven't been there outside this one. Widać, że gdzieniegdzie były uszkodzenia, że było to renomowane. Przebiegł proces renowacji. To jeszcze w 2016 roku tutaj jest data. Przykryli starą konstrukcję po prostu bambusem gdzieniegdzie, tutaj nie. Ale tutaj też jak było i jak jest obecnie. Tutaj jeszcze piękny, duży taras. Wydaje się, że z pompą do wody. Ale zobaczcie na te akacje, no, coś pięknego. I jaki duży dom dla ptaków wielopiętrowy. Normalnie apartament. Look, the bird house on the tree. Apartment for birds. O, Water pump. So there's a deep well and there's this maybe.
Maybe. This is supply Maybe. water. Idziemy w następne miejsce. No ale Hiszpanie zbudowali to sobie, tak jak wam mówiłem, w 1800, w okolicach 1850-1900 mieli tutaj swoją bazę i to dzięki między innymi takim miejscom Filipiny są krajem chrześcijańskim, dlatego jest im blisko po prostu do nas, jeżeli chodzi o system wierzeń, o jakieś zasady moralne. No, to jest to miejsce ze zdjęcia, z restaurowania. No i piękna flaga Filipin. A czy wiedzieliście, że na czas wojny Filipiny obracają swoją flagę i czerwone jest u góry? Taka ciekawostka. O, Municipality of Lazi. Jesteśmy tutaj. A tu jest Talajon. Gdzieś tutaj jest nasza kabina. Nasz dom. And here is Talajon on map. Where? Zobaczymy, czy żona znajdzie gdzie. Here? Here's our house. Are you sure? Wala yun, bro. Bra? Okay, sis. Wala yun, bro. Here, O, na tym dole. number 15. Here we are, bro. Wow. Such a smart girl. Wait, this is the last section. Schodzimy schodami, którymi wchodziliśmy za pierwszym razem i idziemy jeszcze pochodzić dookoła. Tam, gdzie da się wejść, bo niektóre drzwi są pozamykane. Comfort room, welcome. Is it comfortable? O, Garfield. Oh, run, run. Run. Someone hurt her. Koty na Filipinach mają krótkie ogony niektóre. Hmm? What? Aha, nie można tam wchodzić. Off limits. No limits. Silence, please. Bądźcie cicho. Widzowie. Jakie kwiaty? I want like this one. This? So nice, classy. I wonder how much this is. Żona chce takie latarnie u nas przy ulicy. It's really nice. To have. Yeah, very nice. Check on temu. O, jakie ładne dziewko. You want to pee or something? No, thank you. Wow, so big. Look at that. Have you seen this? What is that? Co to za owoc? What's Oh. that? You know? Pomelo? Yeah, it's like it's not. Co to może być? Czy to pomelo rośnie właśnie, jak żona mówi? Sama żona nie wie, co to rośnie. No tutaj widać zadbany ogródek, kwiatki, ale olbrzymie, wygląda jak pomelo. They have small garden here. We have papaya, moringa. Tam są toalety, a nie idziemy. Ayo. Ajo, Ayo. tutaj nieodrestaurowane jakieś lochy. This is the place for sinners. That's for you. That's for you. I will close you there. Ayo. I learned that from Aurora. Ayo. Tam tu jeszcze remont trwa, widzicie, worki z cementem, trochę drewna. Corals, imagine that. When they repair. O, drabiny bambusowe.
Ajo. Nie było żadnej zjawy, także jest w porządku. To by było na tyle chyba. Widać, że jeszcze jest w trakcie remontu. Tam mamy jakąś szkołę albo przedszkole, bo plac zabaw jest, albo takie po prostu miejsce. Nie wiem. Barnehage? Or school? Yeah, kindergarten. Przedszkole. Farmer Catholic School. Katolickie przedszkole. Ale te drzewa naprawdę robią wrażenie. Zobaczcie, tam to drzewo. I one stoją też tam dalej, bo dalej też widać te akacje. Jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta. Tam to drzewo jakieś. Baby, come. Patrzcie na to. Co, stoły szachowe? Nie, zwykłe stoły. Może kiedyś były szachowe, ale teraz już nie ma szachownicy. First I thought it's for chess. For cocktail party. Na klasztorze, na imprezę do picia. Jak się korzenie pną w dół do gruntu. It's an ancient tree. Have lived for hundreds of years. But this type of trees here. Acacia. Acacia and something growing over acacia. An acacia tree. Cassia. A tutaj ktoś robił sobie huśtawkę z tego, żeby usiąść. Sit. Sit. That is what Tarzan is singing on. Yes, sit. We will see. Sit. You are half of my weight. Zobaczymy, czy utrzyma moją żonę. Hey, it's enough. Sit. O, żona się wydygała. If it will fall, sige. Sus. Działa. Można się w Tarzana bawić. That's ruining nature. Można się w Tarzana pobawić tutaj. Should not touch it. I didn't make it, someone else did. Bacteria might kill it. What else you gonna say to the vlog? You know you shouldn't. They want to see you more, so introduce yourself. No, you shouldn't touch anything in nature because your bacteria might ruin the ecosystem. I won't touch you. The ecosystem of the tree. The ecosystem. I will destroy your Not the ecosystem. tree, within the tree. Wstydliwa. You cannot sing, they will take copyrights again. Mówię, że jak będzie śpiewała mi na vlogach, to znowu będą prawa autorskie, bo za ładnie śpiewa, żeby nie śpiewała nic lepiej. Dobrze, to by było na tyle, jeżeli chodzi o kościół. Ale jest ogromny. Jest naprawdę ogromny ten kościół Don't tutaj. touch anything here. It will disrupt the ecosystem. My bacteria will only make it better. Bacteria insecure. Your bacteria will be all over Sikihor. A tam siedzi policja, ma stałą wartę tutaj, za każdym razem sobie siedzą i pilnują porządku, bo jest to miejsce turystyczne i dobrze, żeby było tutaj ładnie, czysto, bez żadnych dziwnych historii. That's the municipal hall of Capitol. Także tak, tam jest
jest hala miejska, jakby ratusz, Lazi Municipality Hall, gdzie siedzą tutaj największe szychy regionu i rozmyślają. Ale trochę blachy tutaj poszło na ten dach. Wszystko blachą obłożone. To by było na tyle, jeżeli chodzi o kościół i klasztor w Lazji. Jeżeli będziecie kiedyś na wakacjach na Siquijorze, warto tutaj przyjechać. Warto przyjechać i zobaczyć, bo w wielu miejscach nie zachowały się pozostałości po Hiszpanach, a tu się zachowały, jeszcze je odrestaurowali i robi to wrażenie. A skoro i tak jesteśmy w Lazji, to zrobi się trochę zakupów. Nie mamy ryżu, nie mamy makaronu, także nie mają tu 5 kg ryżu. Trzeba było wziąć, bo już pani czytacie jak kończy, zostały ostatnie sztuki. Salamat Salamat. I od razu dzień staje się lepszy, jak jest Pinaypay. I'm gonna go buy that. Jak widać, niedziela wszystko otwarte, ale to jest właśnie wolny rynek. Nie powinni zakazywać ludziom pracy w niedzielę. Jak ktoś chce, to powinien mieć możliwość pracy. Oczywiście nie powinno być tak, że ktoś ma firmę i przymusza ludzi do pracy, wiecie, tak jak w Polsce w sklepach na przykład przymuszał cię. Powinien firmie możliwość powiedzieć nie i mam to gdzieś. Ale jak ktoś chce zarabiać w niedzielę, to powinna być taka możliwość. You don't come over to the grocery where you can. I tak jak mówiłem na początku tego vlogu, teraz już jest wieczór, jesteśmy po zakupach. No i odpoczywaliśmy. Tyle co napaliłem trochę wokół palmy z jakichś resztek drewna, które jeszcze zostały. Ale odpoczywaliśmy dzisiaj, byliśmy w Lazji, zamówiliśmy sobie pizzę wieczorem, 310 peso, nasza ulubiona pizza, mają bardzo dobry ser. Przejdźmy do statystyk kanału, bo mówiłem, że opowiem trochę o tym, trochę się tego odniosę. Bo nie da się ukryć, że w jakimś sensie nie byłoby mnie bez was. Chociaż nie do końca, bo tak jak zaznaczyłem na początku, cała idea tego vlogowania na początku była tylko taka, żebym mógł się podzielić swoim doświadczeniem, bo przez pierwsze tygodnie rodzina wypisywała, ciocia, babcia, rodzice, wszyscy się martwili, jak mi tu jest, czy wszystko w porządku, a że mam kamerę. Najłatwiejszą formą udostępniania materiałów jest YouTube, gdzie po prostu mogę to wrzucić i usunąć z telefonu, usunąć z kamery, nie dokupywać w chmurze na Google więcej miejsca, żeby te filmy gdzieś tam chomikować. No i też wygodnie jest wysłać link po prostu do babci, do cioci, do wszystkich i każdy może to śledzić, ale nie spodziewałem się, że tak szybko będzie to rosło po prostu. Więc przejdziemy trochę do statystyk. Raz na jakiś dłuższy czas będziemy to robili, ale przekroczyliśmy taki mały kamień milowy dla mnie, bo pierwsze 1000 subskrypcji to ok, ale 1500 to już jest naprawdę sporo, tym bardziej, że dopiero będzie coś około 2 miesięcy jak wystartowałem. Kiedy wystartowałem dokładnie? 13 grudnia. 13 grudnia czy 16 lutego jak to nagrywam. No także 2 miesiące. W 2 miesiące na ten moment, kiedy nagrywam ten film, jest dokładnie 1531 subskrypcji. Bardzo dziękuję za wasze zaufanie. No i za kliknięcie w ten czerwony przycisk. Jeżeli chodzi o ilość wyświetleń całkowitą moich filmów, na początku każde jedno wyświetlenie robiło różnicę, a teraz historycznie jest tu prawie 75 000 wyświetleń moich filmów. Dziękuję wam bardzo. Ale przejdźmy do statystyk takich bardziej szczegółowych. Wejdę sobie w telefonie w statystyki. Będę je tutaj wklejał zdjęcia tych statystyk. Jeżeli chodzi o czas oglądania w godzinach, 6300 godzin oglądania. No to jest to bardzo dużo. Przeliczę teraz tutaj, ile dokładnie byłoby to dni ciągłego oglądania moich materiałów. Naprawdę
dziękuję Wam. Jeżeli chodzi o same treści odbiorców, czyli to, co jest tutaj najistotniejsze, wszystkie filmy ostatnio przybijają ponad 1000 wyświetleń. Niesamowity wynik, naprawdę niesamowity wynik. Mam 2,8 tysiąca powracających widzów. Fantastycznie. Są nowi widzowie, ale są też widzowie, którzy subskrybują w tym, ale prawie 3000 ludzi gdzieś powraca do moich produkcji, do moich filmów. Widzę, że delikatnie najwięcej ludzi, 35%, ogląda na telefonie, a drugą grupą ludzi są ludzie, którzy oglądają na telewizorze, 34,9%. Mam nadzieję, że nie jest dla Was to problemem, że filmy są w jakości 2K, tak jak zaznaczałem w niektórych filmach i komentarzach. Mój internet tutaj nie pozwala mi na wgrywanie filmów w 4K, znaczy mógłbym to robić, ale wtedy straciłbym tą ciągłość, bo filmy mogłyby się wgrywać i nawet 10 i 12 godzin, jak są jakieś dłuższe, a nie mogę sobie na to w tym momencie po prostu pozwolić. Z reguły montuję filmy po pracy wieczorem, koło 19 zaczynam montować film, koło 20, 20:30 jest on skończony i dopiero w nocy, jak idziemy spać, włączam go, żeby uploadował się na YouTube i zawsze rano już jest zaploadowany, ale tak jak mówię, to w 2K. Jeżeli chodzi o wiek moich odbiorców, no to największą grupą moich odbiorców są ludzie, co mają co najmniej 65 lat, 40%. Cieszę się bardzo, że mam taki target, taką widownię akurat, bo wiem, że ci ludzie po pierwsze z większym doświadczeniem życiowym dają mi te lepsze rady, mogą mi coś powiedzieć i ja mogę się w to wsłuchać, a poza tym jesteście po prostu dużo bardziej stabilną widownią niż młodzież, która jest nauczona przez to, w jakim świecie dorastali, w świecie TikToka, w świecie tych shortsów, że oni mają tylko 15-sekundową uwagę i oni mają problem z utrzymaniem uwagi. Generalnie jest to ogromny problem w dzisiejszych czasach. Jeżeli chodzi o płeć, delikatna przewaga kobiet, 52,6% kobiet. Regiony. Najwięcej z Polski, 62%. Na drugim miejscu Niemcy. Miałem kiedyś dziadka w Niemczech od strony mamy. Miałem też wujka, brata mojej babci. Niestety dziadek i wujo już nie żyją i jako dziecko bywałem w Niemczech. Bywałem w Berlinie i bywałem w Keiten. Ale Keiten to jest jakaś mniejsza miejscowość. Gdzie ona dokładnie leży? Muszę sprawdzić i napiszę tutaj, gdzie to było. No spędziłem trochę fajnych dni w Niemczech, urodziny, jak jechaliśmy do wujka na działkę i w ogóle, ale wujo już odszedł w zeszłym roku. Jeżeli chodzi o czas oglądania przez subskrybentów, widzowie bez subskrypcji 50,2%, o trochę to spadło od rana, a subskrybenci 49,8%. Także jeżeli podobają Wam się moje produkcje, proszę po prostu o kliknięcie tego czerwonego przycisku i na pewno pomoże mi to w dalszym rozwoju kanału. YouTube będzie popychał te filmy, wyświetlał na karcie głównej ludziom, którzy nie wiedzą jeszcze o moim istnieniu, ale na przykład wyszukują w wyszukiwarce tematy Filipin, więc po prostu będę miał większe możliwości, żeby dotrzeć do większej ilości ludzi i jeszcze szybciej to rozwijać. A jeżeli chodzi o moje przychody z YouTube'a, to na ten moment mogę Wam to pokazać, nie muszę robić screena. Myślę, że to widać. Jest to całe $0. Czekam jeszcze na decyzję YouTube'a, żeby ktoś tam w YouTubie postawił ten wirtualny stempel, że to, co ja robię, jest ok, że nie jest obraźliwe dla nikogo. Nie wiem, na co jeszcze czekam, ale może przez to, że publikuję tak dużo filmów, to po prostu ta sztuczna inteligencja, bo to na pewno nie sprawdza tego człowiek, tylko jakiś algorytm, ma po prostu więcej rzeczy do przewertowania. I to by było wszystko, myślę, jeżeli chodzi o statystyki. Mogę Wam jeszcze powiedzieć, że średnio codziennie przybywa około 30 subskrybentów. Jest to bardzo zadowalający wynik na tak wczesnym etapie dla mnie i codziennie jest minimum 1100 wyświetleń moich filmów. Jest to ogromny kapitał, który daliście mi Wy, Wasze zaufanie, którego postaram się nie zawieść i dowozić content taki, żeby był dla Was interesujący. No ale widzicie, jak jest. Ja nie szukam panicznie contentu. Ja nagrywam swoje życie dzień po dniu tutaj na Filipinach i cieszę się, że kogoś po prostu to interesuje.
Dobrze, będę kończył ten dzisiejszy vlog. Także, jak zawsze, dziękuję Wam za wszystkie komentarze, za wszystkie lajki. No i witam wszystkich nowych subskrybentów, a stałych subskrybentów pozdrawiam. Aleksander Wojtysiak, Między Światami, życie na Filipinach. Widzimy się jutro. Na razie.